Siema wszystkim, w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać nowości, które wprowadziliśmy do nas na stronę i podzielić się z Wami produktami, które ja powiedzmy najbardziej polecam, z których sam korzystam codziennie będąc na hodowli i uważam, że zasługują na takie wyróżnienia. I co, lekki spoiler i zapraszam do oglądania. No i co, zacznijmy sobie może od nowości, które dopiero wprowadziliśmy na sklep. Chyba największą, najlepszą nowością moim zdaniem. Co Wam mogę o nim powiedzieć? Zaraz Wam oczywiście pokażę go, jak już jest rozrobiony. Mega łatwy w przygotowaniu, wystarczy odciąć górę, zalać wodą i odczekać chwilę i dosłownie się rozsypuje na kawałki. Nie ma tutaj mowy o jakimś skubaniu tego kokosa albo zalewaniu go nie wiadomo jaką ilością wody. To mi się wydaje mega plus, no bo z niektórymi kokosami trzeba go rozrobić i potem odczekać nie wiadomo ile. Tutaj pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten kokos rozrobiony już. Ja tutaj akurat dla przykładu rozrobiłem go dosłownie tam z litrem wody, więc on nie jest jakiś taki bardzo wilgotny. Normalnie dodaję tej wody trochę więcej. Ale jak widzicie, elegancko się rozpadł. Nie ma tu żadnych jakichś bryłek. I co? Tak wygląda z bliska. Każdy może sobie ocenić sam. Kolejnymi nowościami są to dwa takie akcesoria. Pierwsze to są nożyczki do cięcia jaj. Nie miałem jeszcze okazji ciąć jaj, ale myślę, że będzie spoko. No i słuchajcie, kolejną rzeczą są takie oto szczypce. Wiele osób nas o to prosiło, a dokładnie o to, żeby tutaj nie było tego zatrzasku. Więc po prostu takie szczypce teraz również będą dostępne. Każdy będzie sobie wybierał, czy chce z zatrzaskiem, czy bez. Ja akurat ze szczypiec nie korzystam, wolę jakoś pensety, więc nawet nie będę ich otwierał, ale również są w kolorze albo w grafice. No i co, tutaj mamy już dwie ostatnie nowości na ten moment. Może zacznijmy sobie od tej. Jest to po prostu Nestbox albo wydaje mi się, że niektórzy z tego korzystają też jako po prostu mokra kryjówka. No i co, macie pokrywkę, przez dziurę sobie wchodzi wąż, tutaj wrzucacie mu po prostu mech i jest elegancko. Kolejną rzeczą jest takie pudełeczko na jaja gekonów na przykład. Razem od razu z podstawką na jaja i co? Tutaj sobie wkładacie, zamykacie i możecie inkubować. No i co, słuchajcie, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, zanim może zaczniemy, że pokazuję Wam moje ulubione produkty, albo po prostu produkty, z których ja korzystam, ale oczywiście na stronie mamy dostępne różne inne typy, kolory, proste, zagięte, o zapachu jabłka, o zapachu bez zapachu, miętowym, pudła oczywiście też mamy w różnych rozmiarach, raki mamy w różnych rozmiarach. Tak naprawdę każdy powinien znaleźć coś, co idealnie sprosta jego wymaganiom, jego po prostu założeniom. No i co, nie możemy zacząć chyba od żadnej innej rzeczy niż od raków. W moim przypadku jest to wersja Pro i ja ją zawsze polecam, z których korzystam już od bardzo dawna. Od tak dawna, że mam pudła jeszcze w ciemniejszej wersji niż teraz produkujemy. One są po prostu z samego początku produkcji i mi się akurat podobały, ale wiem, że dużo osób chciało jaśniejsze, dlatego takie zaczęliśmy robić. Sprawdźmy sobie może jakąś szufladkę, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Rack system, pudło się wysuwa, pozostaje Wam, jakby nie upada nigdzie, prawda? Wszystko elegancko chodzi. Tutaj akurat samiczka taka hypo. No i co? Prosta sprawa. Wygląda to mega ładnie moim zdaniem. Minimalistycznie, w jednym kolorze, praktycznie cały rak. No i tak podsumowując dosłownie, raki w wersji Pro oszczędzacie miejsce w górę. Różnica szerokości to jest dosłownie ten profil w środku, czyli jakieś 2 cm. I co, polecam bardzo od siebie. Oczywiście 10 też mam. W przezroczystych pudełkach akurat mam węże mam węże do pokazania. Mam też 5, ale tam już jest dosłownie końcówka.
Także tak, ja sobie trzymam po prostu w ciemnych pudłach węże, które zostawiam dla siebie. Uważam, że jest to lepsze rozwiązanie, a w jasnych pudłach węże, które szukają domów. Tak jak tutaj widzicie, każde piętro ma swoją matę i ta mata wchodzi mniej więcej na 1/3 długości pudła, tak żeby wąż mógł sobie z tyłu się wygrzewać, a jak sobie przejdzie do przodu, żeby miał trochę chłodniej. No i co, oczywiście też są to maty naszej produkcji i mega zachęcam, żeby je po prostu również kupować, nawet jeżeli nie macie raka, to można sobie dokupić pod jakieś terrarium albo coś takiego. Ale dobra, słuchajcie, przejdźmy sobie może do produktów, z których ja korzystam już od dawna i mega je, że traktujmy, polecam. I są to oczywiście produkty Safe do dezynfekcji, czyszczenia rąk, czyszczenia pudeł. Zacznijmy sobie może od tych dwóch. Produkt w zasadzie jest tym samym produktem, bo jest to po prostu wersja w koncentracie i zwykła, już rozrobiona, gotowa do użytku. Do tej wersji oczywiście dostajecie od razu psikacz, żebyście mogli korzystać. Ja sobie używam po prostu koncentratu, bo jest to dla mnie wydajniejsze, prawda? I co Wam mogę powiedzieć o tym koncentracie? Przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, jest mega wydajny, bo z takiej butelki otrzymujecie mniej więcej 10 litrów gotowego do użycia po prostu płynu, który wydaje mi się idealny do takiej codziennej po prostu pielęgnacji naszych węży, jest idealny, a w sumie nie naszych węży, ale do sprzątania po nich. I dlaczego ja szczególnie jakby polecam ten Safe? Otóż jest on bezpieczny w przypadku kontaktu z wężem. I co w tym jest najlepsze, że ja na przykład podczas takiego codziennego sprzątania praktykuję, że tak to ujmę, spot cleaning, czyli sprzątam sobie tylko w miejscu, w którym jakby wąż załatwił swoją potrzebę. Wyciągam oczywiście brudy, wyrzucam je, a następnie wokół tego miejsca dezynfekuję. I nie muszę w tym momencie wyciągać węża do takiej czynności, tylko on może po prostu leżeć na drugiej stronie, powiedzmy, pudełka. A nawet jakby był jakiś, powiedzmy, nie wiem, narwany i zacząłby mi się po tym pudełku rzucać i wszedłby w kontakt jakby z tym płynem, to nic mu się nie dzieje. Dlatego właśnie ja używam Safe'a. Kolejny produkt jest to takie mydło do rąk. Ja tego używam albo jak wchodzę po prostu na hodowlę, w sensie przed wejściem, bo akurat nie mam zlewu na hodowli, sobie myję, wiecie, z wodą, dokładnie ręce. A także używam go do mycia pudeł, kiedy je wymieniam na świeże. Ostatnią rzeczą jest ta oto pianka. Ja z niej korzystam na hodowli w tej wersji dużej, ale często na jakieś giełdy zabieram sobie po prostu taką malutką wersję. No i co, pokażę Wam tak na szybko, jak to wygląda. Macie po prostu piankę, psikujecie jej sobie trochę, rozcieracie i ręce macie zdezynfekowane. Nie ma ona w sobie alkoholu, więc kolejny raz, nawet jakbyście teraz dotknęli zwierzaka, nic mu się nie dzieje. No i nie podrażni Wam tak skóry, co nie, jak w przypadku jakiegoś alkoholu. Teraz trochę może o akcesoriach, z których ja sobie korzystam. Mam swoją pensetę 45 cm bodajże, albo 40. I w sumie to jest penseta, która mi wystarcza, bo karmię sobie nią i duże, i młode, i małe wężyki. Nożyczki Wam już pokazywałem, ale po prostu nie mogę się doczekać, aż będą jakieś jajca i się udaje naciąć tymi nożyczkami. Kolejną rzeczą jest moim zdaniem ten oto hak, czyli w moim mniemaniu idealny hak do hodowli pytonów królewskich. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy, żeby wysunąć pudełko lub je zamknąć oraz żeby szturchnąć węża po głowie. Ja węży na haki raczej i tak nie biorę, więc nic większego mi nie jest potrzebne. To się naprawdę dobrze sprawdza na mojej hodowli. Na stronie jest dostępny w wersji grafitowej. Mi po prostu została się jakaś taka testówka w takim ładnym kolorze różowym. Są też większe haki. To już może dla jakichś tam wyższych osób, że tak to ima, którym się nie chce sięgać w dół. Pozdrawiam Magma Pythons. Albo do trochę cięższych węży. No i dobra, lecimy z ostatnią rzeczą, czyli z tak zwanym Blade Scraperem, czyli narzędziem, bez którego teraz już nie mógłbym funkcjonować, po prostu kawałek plastiku, ale jest tak przydatny, że to jest niemożliwe. Do czego to służy? Służy to po prostu do zdrapywania tych takich zaschniętych białych sików.
Także tak, macie w zestawie 6 wymiennych żyletek i co, dzięki temu nie porysujecie pudła aż tak bardzo jak jakimś nożem kuchennym albo łyżką, bo wiem, że z takich rzeczy ludzie korzystali. Jakby plastik o plastik nie jest w stanie po prostu wam aż tak zryć pudła. Kolejna rzecz, termostat Evo Connected 3. Drogi sprzęt, chociaż to, że drogi, to może się tylko, że tak tu im wydawać, ponieważ w cenie dostajemy tak naprawdę 3 oddzielne termostaty. Jeden jest on-offowy, 2 są do wyboru. Ustawiacie jaki chcecie tryb. Słuchajcie, macie aplikację, możecie na niej zmieniać temperaturę, sprawdzać wykresy każdego poszczególnego kanału. Możecie w nim ustawiać jakieś rzeczy w stylu na noc taka temperatura, za dnia taka temperatura. Ale oczywiście jak ktoś nie chce, nie musi mieć aplikacji. Jest też ekran, w którym również możecie sobie pozmieniać wszystko, wszystkie ustawienia. Ja teraz nie będę się w to bawił, ale no opcji jest wystarczająco moim zdaniem. Mega fajną funkcją jest to, że na raku stawiacie sobie dosłownie tylko ekran. Cała puszka i okablowanie jest z tyłu, nie jest widoczne. Tego tak jak widzicie, u mnie stoją sobie na górze tylko po prostu te ekraniki i tak. Wiecie, kolejna, chyba już ostatnia rzecz, to są oczywiście pudła WRS. Ja tutaj tak dla przykładu położyłem 10, bo jest po prostu najmniejsza, żeby mi się w kadrze zmieściła. Do tego miseczka stalowa, czyli miseczka wielorazowego użytku. Wystarczy ją umyć w jakiejś zmywarce, albo jak macie mniej węży, to ręcznie. Wymieniacie i po problemie, prawda? Kolejną rzeczą, z której korzystam, to są takie oto kartonowe podkładki. One u mnie najlepiej sprawdzają się u młodziaków w tych 10, zwłaszcza u wężyków, które planuję sprzedać, bo wiecie, dbam najbardziej jak mogę, tak jakby o higienę. Muszę mieć pewność, że jakby one idąc do nowego domu po prostu będą w pełni zdrowe. Na takim kartoniku widzę elegancko, jak się wypróżnia wąż. Mam większą pewność, że po prostu ktoś, kto zakupi ode mnie wężyka, zakupi węża zdrowego i zadbanego. Jeszcze tak kończąc, chciałem wam powiedzieć, że najbliższa giełda, na jakiej będziemy, to Wrocław Zoegzotyka. I oczywiście zachęcam do rezerwowania sobie jakiegoś młodziaka z rocznika 23. Zostało już niewiele. Parę fajnych wężyków. Dla najbardziej wytrwałych widzów robimy konkursik, taki kokosik, oczywiście Coco Plug i Blade Scraper poleci do jednego z zwycięzców. Jedyne co musicie zrobić, to skomentować i tyle.